Cześć! Ponieważ z przyczyn osobistych w tym roku za bardzo nie mogę podróżować, a nie chcę, żebyście o mnie zapomnieli, to opowiem wam, jak to było w Maroku w 2016 roku. To był okres, kiedy dopiero zaczynałem porządnie podróżować, nie miałem wielkiego doświadczenia, a Maroko miało być pierwszym krajem arabskim i pierwszym krajem poza Europą, no i zwyczajnie trochę się cykałem jechać samemu, dlatego pierwszy i jedyny raz wybrałem się z biurem podróży z Rainbow Tours, bo tak się ono wtedy nazywało, dzisiaj nazywa się już po prostu Rainbow. Była to wycieczka objazdowa o nazwie Cesarskie Miasta, która z tego co widziałem wciąż jest w ofercie Rainbow, tylko nieco zmieniona, skrócona, bo ja byłem 10 dni, a teraz trwa ona 8 dni, ale jak porównuję plan wycieczki do tego co było wtedy, to głównie z tego planu wyleciały miejsca te takie najmniej ciekawe. Nie będę wszystkiego opisywał, każdy może sobie w necie sprawdzić, co jest w planie tej wycieczki. Krótko, które miejsca najbardziej zapamiętałem? Bardzo podobał mi się Marrakesz. Wtedy uznawałem to za najbardziej niesamowite miasto, w jakim byłem. Ten gwar i wszędobylskie przyprawy, zapachy, poskramiacze węży, przepyszne soki, wyciskane na ulicach, czerwone budynki, masa ogrodów. Naprawdę niesamowite miasto. Byłem im zachwycony. Utkwiła mi także mocno w pamięci garbarnia skór w Fezie. Każdy przed wejściem dostał gałązkę mięty, po czym zostaliśmy wprowadzeni na taki balkon, skąd mogliśmy podglądać Marokańczyków przy pracy. Smród był niesamowity, a te gałązki miały pomóc naszym delikatnym europejskim noskom jakoś to wytrzymać. Garbowanie skór to bardzo ciężka, śmierdząca i bardzo słabopłatna praca. Nie wiem jak czuli się pracownicy, ale wyobraźcie to sobie, że siedzicie w jakimś szlamie, który cuchnie tak, że się tego opisać nie da. Jesteście upieprzeni od stóp do głów, a na balkon w budynku obok wychodzą bogaci Europejczycy, ładnie ubrani z gałązkami mięty, żeby jakoś znieśli to jak śmierdzicie. No trochę uwłaczające, ale z drugiej strony otwierające oczy tym bogatym Europejczykom, ile to się ludzie muszą napracować, żeby na chleb zarobić. Utkwiła mi w pamięci także Casablanca. Moje wyobrażenie było takie, że to piękne, romantyczne miasto pełne białych budynków. W rzeczywistości zgadzały się tylko białe budynki. Poza tym Casablanca jest ohydna. Przedmieścia to slumsy, w których mieszka kilka milionów osób. To jest też największa wylęgarnia terrorystów w Maroku. Było to też jedyne miasto w Maroku, gdzie przewodniczka odradzała nam wychodzenie z hotelu po zmroku. A jeżeli bardzo byśmy chcieli się przejść, to mamy iść w grupie, żeby czasem nikt nie chodził sam. Zapamiętałem też Waidię. To w ogóle było ciekawe. Ewidentnie było widać, że gdzie nie podjeżdżaliśmy, to ludzie się nas spodziewali. Tak jakby wiedzieli, że tego i tego dnia, o tej i o tej godzinie zazwyczaj przyjeżdżają turyści. I w Walidii wysiedliśmy z autobusu, poszliśmy na plażę, było pusto, ani jednego człowieka. Dosłownie po 5 minutach, jak z podziemi, pojawiła się cała masa lokalsów na rowerkach z wiaderkami, a w wiaderkach świeżo złowione ostrygi. Można je było kupić i spróbować, no i spróbowałem. Taką ostrygę otwiera się nożem, wycina się ze skorupy, polewa cytryną i żywą chlub do buzi. Ludzie się zachwycali, ja z kolei dostałem silnego odruchu wymiotnego i momentalnie całość wyplułem. Mimo wszystko uznałem, że podróżowanie z biurem jest absolutnie nie dla mnie. Nie mam żadnych zastrzeżeń do Rainbow. Organizacja była super, przewodniczka była super, miała olbrzymią wiedzę, opowiadała bardzo ciekawie, udzielała wielu rad. Plan wycieczki też był super, bo widziałem bardzo dużo. Jak ktoś lubi jeździć ze zorganizowaną ekipą, to Rainbow szczerze polecam. Ale cóż, jechałem sam, oprócz mnie była jeszcze jedna parka w podobnym wieku, a poza tym sami emeryci. Więc czułem się trochę tak sobie. Wkurzał mnie brak swobody, to że nie mogę pójść gdzieś, gdzie zauważyłem coś ciekawego, tylko muszę trzymać się grupy, bo się zgubię. Wkurzało mnie też przerwy na zakupy. Czasami udawało mi się wtedy oderwać i pójść w swoją stronę, ale były też takie przypadki, że pojechaliśmy do jakiejś wiochy, gdzie była jedna rzecz do zobaczenia, obejrzeliśmy i zamiast jechać dalej, to proszę Państwa 4 godzinki na kupowanie pamiątek i wypicie kawy. Nie zmyślam, tak było. I wtedy te wszystkie emerytki a mi przez głowę przychodziły tylko przekleństwa. Bo co ja mam robić 4 godziny w miejscu, w którym jedyne co było do zobaczenia już widziałem? Dla mnie prawdziwe zwiedzanie zaczynało się jak kończyło się zorganizowane zwiedzanie. Czyli zazwyczaj koło godziny 17 lądowaliśmy w hotelu, kolacyjka i wszyscy albo basenik, albo leżaczek, ogólnie relaksik, a ja rura i na miasto. Z czasem doczepił się do mnie taki emeryt, straszna maruda, ale też lubił łazić
i sobie łaziliśmy razem. On kompletnie nie ogarniał żadnych znaków zakazu, ani żadnego języka oprócz polskiego, więc często próbował wleźć gdzieś, gdzie nie powinien. I nawet jak z daleka policjanci się do niego darli, to on nie reagował. Więc też mieliśmy razem kilka przypołowych akcji. Ale przynajmniej było ciekawie. Niemniej ja lubię swobodę. Idę tam, gdzie chcę, kiedy chcę, nie lubię łazić za tłumem. I Maroko przekonało mnie do samotnego podróżowania. Co nie oznacza, że nigdy z biurem podróży już nie pojadę, bo jeżeli wymyślę sobie jakiś kraj, gdzie będę się bał jechać sam, na przykład Brazylia, albo wymyślę sobie all inclusive, bo nigdy nie byłem, to pewnie skorzystam z usług jakiegoś biura. Już pierwszego dnia miałem dwie poważne wtopy. Otóż w Maroku jest zakaz fotografowania i filmowania policji, wojska i wszystkiego, co związane z królem. Przewodniczka powiedziała nam o tym dopiero drugiego dnia, ale dzięki temu mogłem zabłysnąć i powiedzieć, że ja już o tym wiem. Otóż przechodziłem obok Pałacu Królewskiego z wyciągniętą kamerą, zauważył to policjant i zgarnął mnie na komisariat. Wszystko przebiegło w miłej, sympatycznej atmosferze. Na szczęście miałem kamerę wyciągniętą w drugą stronę i nie miałem nagranego nawet kawałka pałacu, więc szybko wszystko się wyjaśniło i mnie wypuścili. Drugi przypał był trochę groźniejszy. Poznałem na mieście jednego typa, który zaprosił mnie do siebie do domu i jak debil poszedłem z nim. To był całkiem spory kawał, a im dalej od centrum, tym okolica stawała się coraz mniej przyjazna dla oka. No ale doszliśmy, w środku zrobił mi herbatkę, przyszedł jakiś jego kolega i zaczął dawać mi prezenty. A to jakieś ziółka, a to jakiś tłuczek, a to coś tam innego. Mówił, bierz to prezent. Pogadaliśmy, wypiłem herbatkę, wszystko super miło, aż koleś mówi, że mam mu zapłacić za tą herbatkę i te prezenty. Zdziwiłem się, myślałem, że nie zrozumiałem, ale typ mi pisze na kartce jakąś sumę i pokazuje, że tyle mam mu zapłacić. Nie pamiętam już ile to było, ale pamiętam, że było to więcej niż wynosił budżet całej wycieczki. Powiedziałem, że nie zapłacę, no i zaczęło się robić coraz mniej przyjemnie. Zaczęliśmy negocjować. Nagle się okazało, że mam mu pooddawać te prezenty. Atmosfera gęstniała coraz bardziej, on widział, że mam w plecaku kamerkę i wspominał, że przecież skoro mam taką kamerkę, to jestem bogaty, więc mogę mu przecież zapłacić. Ja chciałem już sobie po prostu pójść, więc wyjąłem portfel, też mój błąd, i położyłem na stole 100 dirhamów. I powiedziałem, że więcej mu nie dam. Niestety to był pierwszy dzień, więc miałem w portfelu pełno gotówki, bo nie zdążyłem jej jeszcze porozdzielać na części. On to widział, więc znowu, że jestem bogaty, atmosfera coraz gorsza, wręcz wroga. W końcu zabrał mi prawie wszystko to, co dał mi w prezencie i zabrał też te 100 dirhamów, co położyłem na stole. I powiedział, że co? Że pewnie teraz ma mnie odprowadzić, bo ja nie wiem jak wrócić. No niestety nie wiedziałem, bo prowadził mnie do siebie dość długo, a to były czasy, gdy jeszcze nie miałem smartfona, a więc nie miałem też żadnej mapy. Wyprowadził mnie z mieszkania, ale w stronę przeciwną niż ta, z której mnie przeprowadził. Czyli przyszliśmy z prawej, a on teraz poprowadził mnie w lewo. Wyszliśmy na jakiś plac, gdzie było pełno ludzi, pełno, i powiedział, że mam mu zapłacić za odprowadzenie. Wyciągnąłem więc jakąś monetkę i położyłem mu na rękę. I tylko widziałem, jak ta ręka znika w tłumie. Gość się po prostu rozpłynął. To były dwie historie, które nauczyły mnie, że w Maroku lepiej mieć się na baczności. Naciągactwo w Maroku jest tak nachalne i chamskie, że to się w głowie nie mieści. W żadnym kraju się z czymś takim jeszcze nie spotkałem. Jako turysta dosłownie nie jesteście w stanie zrobić kroku, żeby ktoś się do was nie doczepił. Będzie was namawiał na kupno tego albo tamtego, albo że pokaże wam to albo tamto. Nawet jeżeli będziecie ciągle mówić nie, to on i tak będzie z wami szedł. Jak już sami dojdziecie tam, gdzie chcieliście dojść, to on będzie twierdził, że to on was tam zaprowadził, a więc należy się zapłata. Pytanie kogokolwiek o drogę, o jakąkolwiek pomoc, oznacza, że od razu musicie za to zapłacić. Jak przypadkiem zrobicie komuś zdjęcie i on to zauważy, na 100% przybiegnie po pieniądze i nie dotyczy to tylko biedoty. Sam spotkałem dyplomatę marokańskiego, który wychodził z bardzo drogiego hotelu. Pogadaliśmy trochę, pokazał mi swoją legitymację dyplomaty, więc myślę, że faktycznie był tą dyplomatą. Zapytałem go o coś, wszystko spoko, aż nagle koleś mówi, że mam mu zapłacić, bo przecież mi odpowiedział. Powiedziałem, że nie mam pieniędzy i chciałem sobie pójść, to złapał mnie za rękę i pokazał na spodnie. Przecież widzę, że masz portfel. Czujcie, mi zrobiło się głupio, więc wyciągnąłem jakiś pieniążek i mu dałem. A on, że mam mu dać jakąś tam konkretną sumę. Mówię, że nie mam. A on, przecież widziałem, że masz. Daj. I tak było 100 milionów razy dziennie. Nie dało się od nich odczepić. Aż z czasem odkryłem dwie rzeczy. Inshallah, jak Allah pozwoli.
To działało na wszelkich sprzedawców i restauratorów. Inshallah, jak Allah pozwoli, to do ciebie przyjdę i coś kupię. A na wszystkich pozostałych ulicznych zaczepiaków działa po prostu totalna ignorancja. Zakładałem słuchawki, że niby słucham muzyki i nie słyszę, jak ktoś do mnie coś mówi, i czarne okulary, żeby nie było widać, gdzie patrzę, i zawsze szybki krok. Jak ktoś podchodził z prawej, to szybko głowa w lewą. Jak z lewej, to głowa w prawą. I nie można było nawet na chwilę się zawahać, zwolnić kroku, czy dać po sobie poznać, że się typa zauważyło, bo się już wtedy przegrało. Totalna chamska ignorancja, traktowania jak powietrze, to wtedy po kilku krokach odpuszczali. Współcześni Marokańczycy to Berberowie, Arabowie i czarnoskórzy potomkowie niewolników z Mali oraz różne ich krzyżówki. Oryginalnymi mieszkańcami Maroka są Berberowie, a pozostali to ludność napływowa. Pochodzenie Berberów nie zostało określone, ale przypuszcza się, że mogą mieć korzenie europejskie ze względu na często spotykane jasne włosy albo niebieskie oczy. Panuje mocne przekonanie o wzajemnej niechęci Berberów i Arabów i sam się z tym spotkałem. Maroko jest krajem islamskim, to tam po raz pierwszy spotkałem się z nawoływaniem imamów z meczetów i ludźmi bijącymi pokłony na ulicy. Z jednej strony Maroko w świecie islamu ma opinię bardzo liberalnego, liczba wierzących i praktykujących nie jest duża, a chrześcijaństwo i judaizm są tutaj szanowane i tolerowane. Wiele rozrywek zakazanych przez islam jest tutaj mniej lub bardziej dostępna, np. prostytucja czy alkohol. Kupić bez większych problemów można nawet wódkę. Trzeba po prostu popytać na ulicy, wtedy zostanie się skierowanym do jakiejś ciemnej uliczki. Przy jednym z budynków jest metalowa wiata, trzeba walnąć ręką, wtedy wiata się podnosi i mamy prawdziwy alkoholowy supermarket. A jak tylko klient kupi i sobie pójdzie, to wiata się zamyka, żeby czasem nie kusić niepotrzebnie policyjnej kontroli. Spotkałem się z opinią, że wielu muzułmanów przyjeżdża do Maroka właśnie po to, żeby się napić albo pójść na dziwki, czyli zrobić to, czego we własnym kraju nie może. Mimo iż islam zakazuje wszelkich czarów i tym podobnych, to w Maroku wszelkie magiczne obrządki i przedmioty są na porządku dziennym. Różne magiczne ziółka, mikstury, kamienie albo wisiorki mające odpędzać złe duchy, a przyciągać szczęście są tu do kupienia na każdym rogu. Jest też cała masa aptek zaopatrzona w najróżniejsze specyfiki, mające leczyć w zasadzie wszystko, na co tylko człowiek może być chory. Mamy herbata na prostata. To jest herbata odchudzająca. Odchudzająca, nie zająca. Nie zająca, odchudzająca. Maroko jest jak na Afrykę krajem rozwiniętym i wciąż szybko się rozwijającym, a jednak wciąż mają bardzo dużo problemów. Bezrobocie na poziomie 30%, brak dostępu do wody i prądu na prowincjach, zmuszanie dzieci do pracy, wysoki analfabetyzm, szczególnie wśród wiejskich kobiet. Brak jakichkolwiek zasiłków dla bezrobotnych z kolei powoduje tworzenie się slumsów wokół największych miast. To właśnie tam dorastają marokańscy religijni fanatycy i terroryści. Poza tym rząd od lat obiecuje walkę z plantacjami haszyszu, ale nic szczególnie się w tej kwestii nie dzieje i Maroko jest wciąż największym na świecie producentem haszyszu. Pozycja kobiet też jest dość liberalna. Dość powiedzieć, że sam król Muhammad VI już kilka lat temu nieśmiało wspominał o antykoncepcji, mimo iż jest to rzecz całkowicie sprzeczna z wszelkimi islamskimi zasadami. Kobiety ubierają się jak chcą, chodzą w krótkich spódniczkach z dupami na wierzchu, ale chodzą też w burkach. Według osób tam mieszkających na przestrzeni lat widać jednak postępujący konserwatyzm i religijność, czyli burki są częstsze niż na przykład 20 lat temu. Teoretycznie kobiety są równe mężczyznom, a już na pewno są równiej traktowane niż w pozostałych krajach islamskich. Na przykład zdobywają wysokie stanowiska w rządzie, pracują swobodnie także w męskich zawodach i bez skrępowania chodzą do nocnych klubów czy pubów. W sklepach pełno jest kobiecej prasy głoszącej liberalne poglądy, ale warto pamiętać, że w kulturze berberyjskiej jest głęboko zakorzenione przeświadczenie o ważniejszej roli mężczyzny. Poza tym wszelkie plotki dotyczące nieskromnego zachowania się kobiety przynoszą hańbę rodzinie i skazują ich bohaterkę na śmierć, by honor rodziny trochę uratować. Co ciekawe, takie poglądy ma zdecydowana większość marokańskiego społeczeństwa. Wielkim orędownikiem równości płci jest król Muhammad VI. To za jego rządów kobiety zostały prawnie na każdym polu zrównane mężczyznom. Małżeństwo jest teraz uważane za umowę pomiędzy dwoma równymi sobie partnerami. Kobieta, żeby wyjść za mąż, nie potrzebuje zgody ojca ani braci, a po rozwodzie nie może zostać wyrzucona z domu przez byłego męża. W Maroku wciąż legalna jest poligamia, ale obecnie, żeby mężczyzna mógł wziąć drugą żonę, musi mieć zgodę pierwszej żony. Król Muhammad VI jest pierwszym w historii, który ma tylko jedną żonę i sam jest przeciwnikiem poligamii. Zresztą wcześniej poligamia wcale nie była jakoś super popularna,
bo żeby mieć wiele żon, trzeba być bogatym, bo każda z nich musi być tak samo rozpieszczana. I mało kogo na to stać. W każdym bądź razie Marokanki są najbardziej wyzwolonymi kobietami w arabskim świecie. Nie wszystkim się to podoba i wciąż w Maroku, w bardziej konserwatywnych regionach, jest duży sprzeciw wobec takiej polityki. Kuchnia marokańska jest moim zdaniem najgorszą na świecie, nie licząc mongolskiej. Nie ukrywam, że jadąc do Maroka nie robiłem żadnego researchu o tamtejszej kuchni i pewnie nie jest ona aż tak zła, ale ja zapamiętałem ją bardzo źle. Po pierwsze, śniadania są zawsze po francusku, czyli na słodko. Babeczki, rogaliki, słodkie dżemiki są spoko raz na jakiś czas, ale słodkie śniadania dzień w dzień mnie to zwyczajnie męczyło. Poza tym z całej marokańskiej kuchni zapamiętałem tylko dwie potrawy. Harire, gęstą zupę z fasoli, soczewicy i jagnięciny. I to akurat uznawałem za coś bezpiecznego, dobre, niedrogie, sycące. A drugie to symbol każdej marokańskiej knajpki, czyli tadżin. Według definicji to gulasz z wołowiny lub jagnięciny z warzywami duszone na wolnym ogniu w glinianym naczyniu ze stożkowatą pokrywą. Tadżiny są wszędzie. Wszędzie. Tam, gdzie turyści, tam są tadżiny. Tylko tadżiny. Jeżeli idąc ulicą słyszysz kura, krowa, koza, to znaczy, że w pobliżu są tadżiny. Swoją drogą, oni doskonale znają rozkład jazdy turystycznych autobusów, nawet nie trzeba było się odzywać, żeby od razu po wyjściu z autobusu usłyszeć po polsku jak się masz, kochanie? Albo właśnie kura, krowa, koza. To oznacza oczywiście, że turysta może wybrać, z jakim mięsem chce tadżina. W praktyce zawsze dostanie kozę, bo to jest najtańsze. Tylko raz faktycznie dostałem kurę, bo smakowała jak kura i wyglądała jak kura, ale ten tadżin kosztował prawie 3 razy więcej niż normalnie. Inna sprawa, że tadżin to głównie warzywa, bo jeśli chodzi o mięso, to zazwyczaj jest to duża kość ze śladową ilością mięsa wokół. Więc głupi turysta nawet nie wie, że płaci za kurę albo krowę, a obgryza kość kozy. Niby jest to dobre, ale przez to, że w zasadzie wszędzie, gdzie się zatrzymywaliśmy, były tylko tadżiny, to z ręką na sercu nienawidzę. Mam prawdziwy wstręt do marokańskiej kuchni. Jeszcze rada, jak się ustrzec zemsty faraona, bo często się twierdzi, że to kwestia jedzenia, przypraw albo bakterii, do których nie jesteśmy przyzwyczajeni, a w rzeczywistości jest to zapominanie mądrości, jakie płyną z przysłów. Jak wejdziesz między wrony, to kracz jak one. Czyli po pierwsze, jedz tam, gdzie jedzą lokalsi. Nagminne wręcz było to, że cały autobus szedł do knajpy, gdzie wszystkie stoliki były puste, a ja szedłem tam, gdzie było pełno Marokańczyków. I po drugie, zachowuj się jak lokalsi. Czyli Marokańczycy mają zupełnie inne podejście do higieny niż my. Wcale niekoniecznie głupie. Oni jedzą rękami. I sam byłem świadkiem, jak w jednej knajpie pewien turysta dostał talerz z jedzeniem, ale nie dostał sztućców. Więc zawołał kelnera, poprosił o widelec. Kelner rozejrzał się po sali, zauważył, że na jednym stoliku leży widelec, wziął go, przetarł szmatką i podał turyście do jedzenia. Pogadałem z jednym z Marokańczyków i on powiedział mi tak: przecież to wy nie znacie się na higienie. My jemy rękami, bo sami o te ręce dbamy. Każdy z nas ręce myje i nie wkłada innym ludziom do ust. A wy jecie widelcami, którymi ktoś inny też wcześniej jadł. Głupota. Jakby co, dodam, że na koniec wycieczki większość była chora, a mi nic nie było. Znaczy, miałem udar słoneczny, ale... no bo byłem prawie 2 tygodnie w Afryce, a wcale nie byłem opalony, więc ostatniego dnia poszedłem na plażę, leżałem 1 godzinkę i nie spodziewałem się, że słońce w Afryce jest takie mocne. Jak wróciłem do hotelu i spojrzałem w lustro, to tylko sobie pomyślałem: oj, to będzie boleć. Bolało już kilka godzin później. Dostałem udaru, miałem temperaturę prawie 40 stopni, biegunkę, drgawki. Byłem cały spalony, każde delikatne dotknięcie skóry wywoływało straszny ból. Po wylądowaniu w Polsce pierwsze co zrobiłem, to poszedłem do apteki. Cierpiałem jeszcze kilka dni, a później współlokatorzy mieli zabawę, bo zrywali ze mnie całe płaty skóry. Narkotyki są zakazane pod karą śmierci. Przewodniczka bardzo mocno uczyła, żeby nawet nie próbować z czymś eksperymentować, bo ponoć Rainbow miał kiedyś przypadek turysty, którego zatrzymała policja i miał przy sobie jakieś narkotyki. Rainbow robił wszystko, byle tylko tego typa wyciągnąć z więzienia i ponoć po kilku tygodniach się udało, ale wypuścili faceta tak zmaltretowanego, że kilka dni później zmarł. Każde miasto ma inny kolor taksówek. W każdym hotelu są tragarze noszący bagaże do pokoi i za każdym razem domagają się napiwku. Przewodniczka przestrzegała, żeby nic im nie dawać, bo oni dostają normalną pensję i to jest ich praca.
a w Maroku kładzie się coraz większy nacisk, by oduczyć ludzi domagania się pieniędzy od turystów na każdym kroku. Mają przepiękne stacje benzynowe. Nawet jeżeli wszędzie wokół jest pustynia, piasek, pełno śmieci, to stacja benzynowa często ma wokół siebie piękny zielony ogród pełen drzew i kwiatów i często jeszcze pawie sobie tam chodzą. Autobus z turystami działa jak magnes. Gdzie się nie zatrzymaliśmy, to przybiegały do nas tłumy próbujące przez szybę coś sprzedać, nawet żywe kury. Zaskoczony byłem wielokrotnie, na przykład pamiętam jak chyba pod jakimś meczetem był koleś, co robił zdjęcia i mówił, że w ciągu dnia on je wywoła, jutro będzie można je kupić. Głupota, prawda? Przecież następnego dnia rano jedziemy dalej i nikt nie będzie typa szukał. No ale parę osób się zgodziło, zrobili zdjęcia, następnego dnia rano pakujemy się do autobusu, patrzymy, biegnie ten typ z wywołanymi zdjęciami. Skąd on do cholery wiedział, w którym hotelu śpimy? Myśmy nigdy nie wiedzieli, gdzie będziemy spać. Po prostu spaliśmy tam, gdzie nas autobus zawiózł, ale nikt nie wiedział, gdzie to będzie, dopóki tam nie trafiliśmy. A ten typ jakoś nas znalazł. To było imponujące. Na pamiątkę z Maroka można przywieźć ceramikę, ale może się potłuc w samolocie. Mi się potłukła. Ziółka, maści, wyroby ze skóry albo wyroby z oleju arganowego. Ten olej to prawdziwy rarytas i symbol Maroka. Ma on wspaniałe właściwości, pomaga na wiele chorób czy dolegliwości, często jest także traktowany jako zwyczajny kosmetyk. W całym Maroku jest strasznie dużo bocianów. Ponoć właśnie tam przylatują one na zimę z Polski, Białorusi i Ukrainy i często tworzą prawdziwie bocianie miasta. Co ciekawe, bociany w Maroku robią się agresywne i nie należy za blisko podchodzić, bo mogą zaatakować. Przewodniczka tłumaczyła, czemu tak się dzieje, ale już nie pamiętam. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że opowiadałem w miarę ciekawie. W każdym razie mam nadzieję, że niedługo zobaczymy się na kolejnej podróży, chociaż no nie ukrywam, że w tym roku jest mi ciężko gdziekolwiek wyjechać. Cóż, to by było na tyle. Na razie.